Jest to wszystko bardzo wstrząsające. Dotarłyśmy do Trinidadu. Od ponad roku są tutaj regularne blackouty i w tej chwili prąd pojawia się na 2-3 godziny dziennie. Jesteśmy w sezonie turystycznym. Restauracje są puste. Nawet jak za barem stoi świetny ekspres do kawy, to nie da się jej napić, bo nie ma prądu. Wszystkie informacje musimy pozyskiwać z przewodnika. Nie ma internetu. W mieście są dziesiątki straganów z pamiątkami, ale nie ma turystów. Torebka zrobiona z kapsli. Hola! Jesteśmy w sklepie, który się nazywa Bodega i można tutaj dostać jedzenie na kartki. Jak widać, na półkach nie ma dużego wyboru. Cukier, sól, ryż i jakiś detergent. Kartki funkcjonują tutaj od 1963 roku. Zostały wprowadzone przez Fidela Castro i miało być to rozwiązanie chwilowe, odpowiedź na pogłębiający się kryzys żywnościowy na wyspie. Jak widać, kartki funkcjonują do dzisiaj. Kubańczycy mówią nam, że na miesiąc dostają 1 kurczaka, 5 jajek, ryż, fasolkę, chleb. Większości mieszkańców nie stać na to, żeby kupować produkty na wolnym rynku. Jajko na wolnym rynku kosztuje złotówkę, a Kubańczycy mówią nam, że zarabiają na miesiąc 30-40 zł. Gold, silver, plata. Triple ten, uno para cada uno. Cuento de Trinidad. W miasteczku jest pełen dramat. Ese fotoaparat. Są tutaj setki restauracji i mnóstwo sklepików z wyrobami lokalnych mieszkańców i nie ma w ogóle żadnych turystów. I takim właśnie przygaszonym głosem ludzie się pytają, czy może coś byśmy się chcieli kupić, czy może możemy zobaczyć, czy możemy coś przymierzyć. No, jest to wszystko bardzo wstrząsające. Oh, por eso. No me demora todo. Miasteczko jest bardzo spokojne i czuję się tutaj zdecydowanie bardziej bezpiecznie niż w Hawanie, ale jest tutaj jakoś niesamowicie smutno. Jak patrzę na mieszkańców, to mam poczucie, że w ich oczach jest tak ogromny smutek. Jest tutaj mnóstwo restauracji, barów, sklepików.
Welcome Poland! Wchodzimy do hotelu, który jest umieszczony na czarnej liście w Stanach Zjednoczonych. Wpisane są na nią obiekty, które należą do rządu kubańskiego albo których właściciele współpracują z rządem kubańskim. Obywatele Stanów Zjednoczonych nie mają prawa w tych hotelach spać, nie mogą dokonywać tutaj żadnych transakcji i nie powinni w nich w ogóle przebywać. Wracamy do naszego pokoju. Śpimy w Casa Particulares u kubańskiej rodziny. W drugą stronę. Jest prąd, jest światło, jest klimatyzacja. Jest ślicznie. No, skończyły się luksusy. Właśnie wyłączyli prąd. Nie zdążyłam się umyć i mam prawie cały rozładowany telefon. Po prawej stronie znajduje się jeden dom, który ma agregat. A tak to jest zupełnie ciemno. Nasi gospodarze są przygotowani. Dostałyśmy bezprzewodowe wiatraki. Jedziemy na plantację trzciny cukrowej, na której pracowali niewolnicy. W okolicy znajduje się dom kolonialny, który został przekształcony w muzeum. Mamy do przejechania 15 km i chwilę będziemy jechać, bo nasz pojazd jedzie maksymalnie 23 km na godzinę. Jesteśmy na terenie haciendy, której właścicielem był Pedro Iznaga, który stał się jednym z najbogatszych ludzi na Kubie dzięki handlowi niewolnikami. Za nami znajduje się 44-metrowa wieża, z której nadzorowano niewolników, oraz dzwon, który wyznaczał pory dnia pracy. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad, sí señor. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Ay amor, ¿cómo te vas si me dejas? Jesteśmy w przepięknym domu. Chodzimy po ziemi, po której spływała krew niewolników, która jest przepełniona cierpieniem i krzywdą człowieka. Dzisiaj nie ma niewolnictwa, ale Kubańczycy nie mają pieniędzy na jedzenie. Sprzedają za grosze swoje wyroby. Za 140 zł można kupić gigantyczny 4-metrowy obrus, który jest ręcznie haftowany. Za 25 zł można kupić taki przepiękny bieżnik z margaretki. ¿Tienes electricity? No, No electricity? no, la corriente es que se va por horas. Se fue esta mañana como a las 8, ahora nos viene hasta las 2 de la tarde. Es la historia de un amor como no hay otro igual,
que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad, sí señor. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más, hacerme sufrir más. Idziemy na starą plantację trzciny cukrowej i mamy do przejścia 6 kilometrów. Tyle ziemi jest dookoła, a świnie stoją w wybetonowanym boksie na pełnym słońcu. Gracias. Oh. Po 2 kilometrach wędrowania w ogromnym upale udało nam się złapać stopa. Pan nas zostawił w miasteczku i mamy jeszcze kilometr do przejścia. Do starej, porzuconej plantacji trzciny cukrowej. Przechodzimy przez maleńką kubańską wieś. Wiejski sklepik. W sklepiku są podpaski, proszki do prania, olej, majonez, kostki rosołowe, sok pomarańczowy, makaron, piwo, pudding, takie rzeczy. A po drugiej stronie pani sprzedaje proszek do prania i makaron i mydło. Dotarłyśmy do miejsca, w którym znajdowała się kiedyś plantacja cukru trzcinowego. Nasz przewodnik bardzo polecał to miejsce. Nie mamy internetu, więc nie mogłyśmy sprawdzić, jak to wygląda. Transport tutaj był dosyć skomplikowany i jesteśmy. Nic nie zostało ze starej plantacji cukru. Jest tylko kilka wiejskich domów i wszyscy mówią, że nie ma czegoś takiego. Ona wioska przepiękna. Wracamy z powrotem do miasta. Z obrusami. Mnóstwem obrusów. Kupiłyśmy 4 duże obrusy i 2 małe. Panie tak bardzo chciały sprzedawać swoje wyroby i nie umiałyśmy im odmówić. Zresztą wszystkie te obrusy są przepiękne. ¿Casa de tu amigo? Sí, de mi amigo. 2 años atrás, de mi amigo, problema de enfermedad, finito, murió.
Wracamy do miasta. Patrzcie, jaka gigantyczna. A nad całą okolicą dominuje wieża, z której pilnowano niewolników pracujących na plantacjach. Przyszłyśmy do restauracji rządowej, żeby naładować telefon, bo jest to jedyny budynek w mieście, który ma teraz elektryczność. Ceny podane są w dwóch walutach. Można płacić za napoje i jedzenie w dolarach albo w walucie kubańskiej. W dolarach wszystko jest 3-4 razy droższe, ponieważ obowiązuje tutaj przelicznik rządowy. Rząd wprowadził stały przelicznik z dolara na cuc. Jest to chyba $1 to 120 cuc. Na ulicy da się wymienić $1 za 370 cuc. Więc za drinka można zapłacić albo $5, albo 6 zł. Menu ekskluzywne, elektroniczne na tablecie i w środku taka niespodzianka. Za makaron można zapłacić albo $11, albo w walucie kubańskiej 12 zł. Ta sama sytuacja jest w rządowym autobusie. Ceny za bilet podane są w kubańskim peso i w dolarach. W dolarach 3-krotnie wyższe niż w walucie kubańskiej, ale kierowca nam powiedział, że nie możemy zapłacić w kubańskim peso, możemy płacić tylko w dolarach. Nie jedziemy rządowym autobusem, jedziemy z lokalnym kierowcą. Jedziemy 18 km na godzinę. Dotarłyśmy na plażę. Według mieszkańców Trinidadu jest to najpiękniejsza plaża na całej Kubie. Tak jak w Hawanie, tak i tutaj w małym miasteczku na wszystkich oknach są grube kraty. Jesteśmy właśnie w sklepie, gdzie mamy mnóstwo przepięknych naczyń wykonanych z gliny. Dostałyśmy latarkę od pani, ponieważ w sklepie nie ma prądu. Po drodze do domu znalazłyśmy rozjechanego węża. Dzisiaj prąd był wyjątkowo długo, 3 godziny wieczorem. W naszym mieszkaniu nie ma prądu, tak jak i na całej ulicy i w całym mieście. I jest to dosyć trudne, bo trzeba iść do łazienki z zapalonym światłem w telefonie. Szukamy rzeczy po omacku. Nie mamy jak naładować telefonów. I nie mamy jak czytać naszego świetnego przewodnika i zorganizować sobie wyprawy na kolejny dzień. To jest w ogóle ciekawe. Pierwszy raz jestem w podróży
bez internetu i posługuje się tylko i wyłącznie informacjami z przewodnika, więc nie wiadomo do końca, na co się trafi na miejscu, tak jak dzisiaj na tej plantacji trzciny cukrowej. Idziemy się kąpać. Dobranoc. Hola, ¿qué es eso? Calidad. Ah. Przywieźli grupę turystów do restauracji i zorganizowali im koncert. I to jest chyba taka Kuba, jaką mogą zobaczyć turyści na zorganizowanych wycieczkach. Pełna śpiewających, grających, szczęśliwych ludzi. Tyle, że nijak się to ma z tym, jaką my Kubę widzimy. Hola! Jesteśmy w aptece. Na Kubie są ogromne problemy z dostępnością leków. Zdjęcia z czasów, kiedy półki jeszcze były pełne. Brakuje antybiotyków, leków przeciwbólowych, opatrunków. Zamówiłam espresso affogato, ale niestety obawiam się, że nie napiję się kawy, ponieważ właśnie wyłączyli prąd. O! Wróciło światło. O! Nie ma znowu. Jak weszłyśmy do kawiarni, to cała rodzina stała pod neonowym napisem i robili sobie zdjęcia, że są na lodach. A jak zgasło światło, to zmieniła się cała atmosfera lokalu. Zrobiło się tak cicho i smutno. Fabryka cygar należąca do brytyjskiej firmy. Ceny za sztukę zaczynają się od $20. Ciekawe, ile zarabiają pracownicy na miesiąc. Mało który pojazd na Kubie ma filtry, więc w mieście bardzo często czuć zapach spalin. Can I? Pan? Gracias.
Wyjeżdżamy z Trinidadu i jedziemy do Viñales. Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad, sí señor, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte.